Ja to rozumiem, ale przecież jak splajtuję, to nic nie dostaniecie. No tak, potrzebuję 2 tygodnie. No, do widzenia. Panowie mówią, że byli umówieni. Dzień dobry. Jesteśmy z biura windykacyjnego pana Hermana. Wychodzimy. Co pan robi? Chodzimy. Pan ma chyba jakieś należności zaległe, prawda? Dobrze o nich pamiętam. To dlaczego musimy pana szukać? No przecież ja nigdzie nie uciekam. Ale pieniędzy pan też nie oddajesz. Potrzebuję po prostu trochę więcej czasu. Nie masz więcej czasu, rozumiesz? Co pan robi? Wie pan, jak dużo dokonuje się samobójstw podczas upadłości firmy? Chyba nie chcemy, żeby się coś panu stało. Ja oddam co do grosza. Dajcie mi więcej czasu. Masz 24 godziny. Chodzimy. Dziś w odcinku. Mariusz walczy o swój związek. Czy nic dla ciebie nie znaczy? Staram się pomóc. Nikt nie jest w stanie mi pomóc. Z zastawionej w lombardzie ciężarówki słychać podejrzane odgłosy. Nie no, ja tu nic nie słyszę. Bo to tylko czasami szura. No może to jakaś mysz się tutaj zaplątała. Angelika otrzymuje nietypową propozycję. Ale to będzie naprawdę profesjonalna sesja w renomowanym studiu. Tak. I pewnie będzie pan chciał zacząć od rozbieranych zdjęć. Tu masz WZ-ki. Tarczę tachografu przyniosę, jak wrócę ze stacji benzynowej. Potrzebuję kasy, żeby zatankować, bo na karcie paliwowej pusto. No jasne, to najważniejsze. Wszyscy tylko daj kasę i daj kasę. Ja przecież muszę dotankować, bo jutro ruszam w tą trasę do Niemiec. A samochód rozładowany? Zaraz lecę do bazy logistycznej. Mam tam formalności dotyczące tego wyjazdu do Hanoweru. Co ty taki w gorącej wodzie kąpany? A chciałem jeszcze obrócić przed niedzielą. No, to się raczej nie uda. A dlaczego? Europa Zachodnia to nie to samo, co południowo-wschodnie drogi. Tu się jeździ sprawniej i przyjemniej. Dobra. Rozładuj najpierw auto, to będziemy rozmawiać o tym kursie do Niemiec. Poza tym będę chciał jeszcze trochę kasy, bo ostatnio zakładałem ze swoich. Rozładuj auto i masz wolne, okej? A co ty odwalasz? Nic nie odwalam, po prostu rób co mówię. Dobrze, szefciu. Do połamania pióra na sprawdzianie. Tato, kto w tych czasach pisze piórem? No to wiesz, czymkolwiek tam piszesz. Dzięki. Pa. Słuchaj, może zrobimy dzisiaj coś fajnego. Widziałem reklamówki tego nowego filmu. Wiesz, tam coś z miłością w tytule. Mam wieczorem fitness. Myślałem, że spędzimy ten wieczór razem. No, niestety nie tym razem. Dobra, ja muszę lecieć. Co to za nagły pomysł z tymi ćwiczeniami? Dlaczego nagły? Nigdy wcześniej tego nie robiłaś. Po prostu muszę trochę poćwiczyć, rozładować się, nie wiem, co w tym dziwnego. A po czym? Po śmierci rodziców. Nie wiem, nie rozumiesz tego? Rozumiem, ale to nie jest powód, żeby obrażać się na cały świat. Ale ja się nie obrażam. Po prostu próbuję sobie jakoś z tym wszystkim poradzić. Ja staram ci się pomóc, nie widzisz tego? Tak, chcesz mi pomóc, to może mnie nie krytykuj. Nie krytykuję, tylko uważam, że za dużo bierzesz na siebie. Odpuść trochę. Tak, nie no, lepiej leżeć i cierpieć albo wypłakiwać się w kołnierz. Olga, Dobra, na razie lecę. nie rozumiałem Olgi. Działo się z nią coś niedobrego. Starałem się jej pomóc, ale ona mnie odrzucała. Była nieprzystępna i obca. Dzień dobry. Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
Proszę się nie gniewać, ale sprawa, z którą przychodzę, bardziej nadaje się do obsługi przez mężczyznę. A co to takiego? Samochód. A no tak, no bo na samochodach to baba się już nie zna. Mariusz, pan do ciebie. Dzień dobry, w czym mogę panu pomóc? Chciałbym zostawić takie auto. Robicie takie transakcje? Ciężarówka. No ciekawe, a jakieś szczegóły? Auto z 17 roku, diesel oczywiście, 26 ton masy, emisja spalin Euro 6, A przebieg? 300 000. Ale dla takiego auta to jest nic. A gdzie można obejrzeć auto? Stoi u mnie na bazie. Wie pan co, to jest ciekawa oferta, no ale dość kosztowna, dlatego muszę się skontaktować z szefem. Dobrze? Wiem, o co chodzi, tylko widzi pan, mi zależy na czasie. Zajmiemy się tym od ręki. Proszę chwilkę poczekać, dobra? Nie miałem problemu z przekonaniem Kazimierza do tej transakcji. Od razu umówił się z facetem na oglądanie samochodu. Wyczuł korzystny interes. Jeszcze podać? Dziękuję. Wie pan, to dobry samochód, no ale 500 000 to panu nie da. No ja wiem, ale te 300, no to pod zastaw jest wart. Mogę panu dać 150. Nie no, niech się pan nie wygłupia, no. No proszę pana, muszę liczyć koszty przechowania takiego dużego samochodu, no i ryzyko wystąpienia jakichś usterek. No i jakie ryzyko, panie? Przecież to nowe auto jest. 250. No dobrze, 200 mogę panu dać bez ryzyka. Mało trochę, no. Widzi pan, że jestem pod presją, to mnie pan ciśnie. Nie, proszę pana, ja po prostu unikam ryzyka. Ale gdzie ja teraz znajdę kupca czy najemcę? Przykro mi, no. Inaczej nie mogę. No to jak? No niech będzie, jakoś dozbieram tą brakującą kwotę. No. No i bardzo dobrze. To pojedziemy teraz do mnie do Lombardu i załatwimy te wszystkie sprawy papierkowe. No, co z ciężarówką? Ma pan jakiś parking bezpieczny? Tak, mam znajomego, ma hurtownię i plac z ochroną. Do mojego magazynu takie duże auto się nie zmieści. Podam panu adres i tam go pan dostarczy, dobrze? No. Pojechałem do znajomego hurtownika i uprzedziłem go o potrzebie zaparkowania u niego dużego samochodu. Zgodził się pomóc, bo i ja nieraz wspierałem go w potrzebie. Szef dzwonił po mnie, moja Gosia mi przekazała. No, bo ty to masz chyba wyłączoną komórkę. Nie piłeś? No nie no, co ty szefie, rano jadę w trasę. No, niestety nie jedziesz. Kurs odwołany. Ale jak to? Przecież wszystko było dograne. Długi mnie cisną, oprychy od windykatora grożą. Muszę oddać część długu. No to tym bardziej trzeba jechać i zarabiać. Zastawiłem ciężarówkę. No ale szefie, przecież trzeba jechać do tych Niemiec, trzeba odbyć kurs. Kurs jest odwołany. Zapłacę karę za dzień zwłoki, a pojedzie do Karski. A co ze mną? Weź nie panikuj, spokojnie. Odpoczniesz kilka dni, wrócisz na trasę jako zmiennik któregoś z kierowców. Szefie, ale dlaczego ja? Dlaczego teraz? Umowa już podpisana, koniec. No a co z autem? No, tu masz adres. Właśnie cię chciałem prosić, żebyś tam odstawił. Ten namiar dał mi szef Lombardu, będzie tam czekał na ciebie. Ale czy to konieczne? Tak nagle? Tak, tak, tak. I weź swoje rzeczy, żebyś potem nie szukał. No leć, już czekają na ciebie. Dzień dobry. Dzień dobry. Mogę w czymś pomóc? Szuka pan czegoś konkretnego? Tak, jasne. Znalazłem u państwa na stronie, już momencik, taki obiektyw. A, O! Ten? Tak, dokładnie. ale co pan robi? Próbuję. A co, na mnie? No, to jest obiektyw do zdjęć portretowych, więc na kim mam próbować? Ale, nie, proszę to skasować, dobrze? Okej, no skasowane. Mógł pan przynajmniej zapytać. Przepraszam. No jeżeli chodzi o to, no to jest bardzo pani fotogeniczna, więc ja bym się o to nie martwił raczej. Ale sobie nie życzę. O takie rzeczy się pyta. To co, bierze pan czy nie?
Myślałem, że to jest druga wersja, no a niestety nie jest. Czyli pan nie bierze. No wie pani, mimo że sprzęt jest okej, to i tak będę musiał podziękować, bo szukam czegoś nowszego. Dobrze, Tak więc dziękuję. do widzenia. Jakiś dziwny wydał mi się ten facet. Ale może po prostu po tej historii z porwaniem byłam przeczulona. No dawaj, jeszcze. No. Oj, Stasiu, bardzo ci dziękuję, żeś mi pomógł, bo co ja bym zrobił z tym fantem, no? Ale jakby coś, to od razu wal do mnie jak w dym. Kaziu, nie ma sprawy, wiem, że jakby co, to zawsze mogę na ciebie liczyć. A propos liczyć. Słuchaj, to może w przyszłym tygodniu, ja mam wolny piątek, to może byśmy, no spróbujmy. Stasiu, no spróbuję. O, No dobra, zrobione. no a drugi komplet gdzie jest? Ale myślałem, że szef panu zostawił. Szef dał mi tylko dokumenty i powiedział, że drugi komplet przekaże przez kierowcę. No to jak? No ja wziąłem z biura tylko te. Zawsze coś nie tak. A jak tutaj z ochroną? Auto będzie bezpieczne? Bez obaw. Teren jest ogrodzony i zamknięty, mamy monitoring i ochronę. No a w nocy? Chyba jakiś dozór tutaj macie, nie? Spokojnie. Człowiek z psem plus kamery. Wszystko wystarczy. Dobra. No. Będzie No to- dobrze, niech się pan nie martwi. No to co, do widzenia. Do widzenia. To dla ciebie. Stasiu, to jeszcze raz dziękuję. I pamiętaj o tym piątku. Będę pamiętał. Spróbuj. No, cześć. No, na razie. Ten kierowca był bardzo dociekliwy. Trząsł się o tę ciężarówkę jako własne dziecko. No ale nie ma co się dziwić. W końcu to było jego narzędzie pracy. Do widzenia. Do widzenia. A ty co tak ofuknęłaś tego fotografa? Bo mi zdjęcia robił. Wiesz, może sprawdzał obiektyw. No ale mogę przynajmniej zapytać. A ty nie jesteś trochę przewrażliwiona? Wiesz co, no po tej sprawie z tym świrem i z tym porwaniem chyba mam prawo. No tak. Na jego miejscu trzymałbym się na baczności. Czemu? No bo twój poprzedni oprawca do tej pory liże rany w szpitalu. Wiesz co, w tym akurat nie ma nic śmiesznego. Nie, ale ja akurat nie widziałem w tym nic niezwykłego. No ale nie chciałam, nie podobało mi się i już. Dobra, już okej. Hej. Cześć, Zapraszam do mnie do biura, proszę. Mariusz całą tę sytuację z facetem z aparatem obracał w żart. O, może i miał rację z tym, że zareagowałam zbyt nerwowo, ale no, cała ta sytuacja mnie zaskoczyła. Dobrze, że jeszcze zdążyłem do banku. Całe szczęście, że mieli taką kwotę bez wcześniejszego zamawiania. No bo zwykle robią problemy. Wie pan, mnie bardzo dobrze znają. No. I ostatnia partia to jest razem 200 000. Zgadza się? Zgadza się. Dobra. To niech pan teraz podpisze tu papiery. O, tu. Jeszcze tu. To dla pana. Jeszcze dokumenty tego samochodu niech mi pan da. A, no tak, zgadza się. A, jeszcze poproszę drugi komplet kluczyków do samochodu. No jak, przecież kierowca miał 2. No powiedział, że pan ma drugie. To jak to jest? To jakieś nieporozumienie, zaraz to załatwię. No i co? No, nie odbiera. Nie no, przepraszam, załatwię to, on podrzuci panu te klucze. No tylko na pewno, no, żebym pana nie musiał później szukać. Spokojnie. Firma bidna, ale solidna. Dziękuję panu. No dziękuję. Znowu pojawiła się jakaś nieprzewidziana komplikacja. Nie lubiłem tego. Przy tak drogim zastawie wszystko musiało być załatwione na tip-top. Dzień dobry. Tęsknił pan za nami? Mam dla was pieniądze.
przed terminem. Nie można było tak od razu? Banki już pozamykane, nie chciałem takiej gotówki trzymać w domu. Aj, bardzo rozsądnie. To co, jesteśmy rozliczeni? Proszę, tu mam pokwitowanie spłaty długu. Podpisać mi? No i już. Polecamy się na przyszłość. Jakby miał pan problem z jakimiś kontrahentami, jak widać, jesteśmy skuteczni. Do bólu. Zastawiony przez klienta samochód ciężarowy całą noc stał bezpiecznie zaparkowany na terenie zaprzyjaźnionej hurtowni. Rano wzbudził zainteresowanie jej pracownika. Rysiek! Rysiek, dawaj na chwilę! No co tam? Jakieś coś słychać na tej ciężarówce. Oj, Wiesiu, co ty znowu piłeś? Nie mówię ci, że słyszałem. Wczoraj szef sprawdzał pakę z tym facetem z Lombardu i była pusta jak mój portfel w połowie miesiąca. Słyszę, znowu? Co wy tu robicie? Problemy z porannym rozruchem? Nie, Wiesiu słyszy duchy. Jakieś głosy słyszałem ze środka. Ty, ja cię zaraz zaprowadzę na alkomat. Jak Boga kocha, naprawdę nie zmyślam. Dobra, idźcie do roboty, dosyć tych wygłupów. No ale jakie głosy? Ze środka? No chyba żartujesz. No ale przecież sam widziałeś, no, że jest pusta paka. Ty też słyszałeś? Nie, no to ja już nic nie rozumiem. Cześć. Kurczę, no. Muszę jechać do tej hurtowni, że stoi ten samochód. A co się stało? Jakaś bzdura. No, mówią, że z środka tej ciężarówki dochodzą jakieś odgłosy. Kasia, to może pojadę z tobą i sprawdzimy. Nie dam. Szkoda czasu. Zostań z Angeliką. No, na razie. Na razie. Ach, kurde, mam ty. Zadzwoniłem do właściciela ciężarówki, żeby poinformować go o sytuacji. Twierdził, że ostatnim kursem auto wiozło meble. No cóż, trzeba było to sprawdzić. No i kolejny telewizor. To obok telefonów komórkowych najpopularniejszy zastaw. Nie narzekaj, przynajmniej jest ruch w interesie. Poza tym to lepsze niż gadające ciężarówki. Ty myślisz, że w tej ciężarówce coś naprawdę straszy? No bo wiesz, może ona kiedyś kogoś potrąciła i teraz... No, uważaj, co mówisz. Będziesz miała koszmary. O, cześć, Olga. Co ty tu robisz tak wcześnie? Przyniosłam ci klucze od mieszkania, bo zapomniałeś. A co, nie będzie was wieczorem? Zgadłeś. Wyjeżdżamy z Jurką na 3 dni. Co ty mówisz? A twoja praca? Szkoła Julki? Co ty wyprawiasz? Nic nie wyprawiam, po prostu muszę od tego wszystkiego odpocząć. Ja rozumiem, ale nie w ten sposób. Ale to już postanowione. Bilety kupione, spa zarezerwowane. Cześć. Widząc zachowanie Olgi, zrobiło mi się przykro. Ona kompletnie nie liczyła się z Mariuszem, a on nie zasługiwał na takie traktowanie. Co to ma być? Jakaś manifestacja? Po prostu próbuję sobie poukładać pewne rzeczy. Kompletnie nie licząc się ze mną? Co ty myślisz, że jestem z kamienia? Tak, tak właśnie myślę.
Muszę jakoś pogodzić się ze śmiercią rodziców, a ty masz to wszystko gdzieś. Staram się pomóc. Dobra, lepiej nic nie mów, bo to przez ciebie nie żyją. Ja jestem agentem tak jak twój ojciec, ale to nie znaczy, że on zginął przeze mnie. Jakoś ty żyjesz, a oni nie. A więc to lepiej, gdybym to ja zginął, tak? Słuchaj, Julka... Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem ojcem Julki. Jakoś żyła bez ciebie tyle lat, więc myślę, że poradziłaby sobie dalej. Zresztą tak jak ja. Czy nic dla ciebie nie znaczy? Staram się pomóc! Nikt nie jest w stanie mi pomóc. Po tej rozmowie czułem się, jakbym dostał obuchem w głowę. A najgorsze w tej całej sytuacji było to, że byłem bezradny. Nie wiedziałem, jak mam się zachować. Nie no, ja tu nic nie słyszę. Bo to tylko czasami szura. Tak? Słuchajcie, podobno ostatnim kursem tym autem meble wieźli. No może to jakaś mysz się tutaj zaplątała. No możliwe, no. Nie w zeszłym roku jakiś zwierzak w samochodzie wszystkie wężyki od spryskiwaczy poprzegryzał. Pewnie kuna, miałem to samo. No możliwe, no. Żeby w jednym miejscu przegryzł, to nie, posiepał na kawałeczki. No może i tu No może, coś może. takiego jest. Dobra, niech pan otwiera, zobaczymy, co tam w środku szura. Zaraz wszystko będziemy wiedzieć. Panowie, jakieś chyba zwidy macie, co? Ja sam już nie wiem. Stasiu, wiesz co, nawet byłoby to śmieszne, tylko niepotrzebnie czas tracę. No, Kaziu, no przecież wiesz, że niespecjalnie, no. No wiem. Panowie, daję sobie głowę uciąć, że coś tam słyszałem. Ty tą makówką tak nie szastaj, bo ją jeszcze stracisz. No właśnie. No dobra, Stasiu, lecę. No, na razie, cześć. Zamykaj to. Ciężarówka była pusta. Stuki i szmery to mógł być efekt jakichś naprężeń materiału. No bo w sklepach jest wszędzie to samo, a ja potrzebuję czegoś oryginalnego. No ta ramka musi być trochę jak z bajki. Halo? Tak, Lombard na cichej. Mamy jeszcze wazon z wizerunkiem węża. Tak, ja już daję kolegę. Mariusz? Tak, słucham. Proszę pana, chyba tak, sprawdzę w magazynie, dobrze? Coś Mariusz dzisiaj jest smutny, strasznie chodzi. Chyba się pokłócił z narzeczoną. Widziałam ich, jak wchodziłam do Lombardu, nie wyglądało to dobrze. Mają przejściowe problemy osobiste. No, ale to przejściowe, nie? Jasne. Szkoda, no taki fajny facet. No, poradzi sobie. Kto jak nie on? Dobrze, to proszę w takim razie w przyszłym tygodniu zadzwonić. Dziękuję, do widzenia. To co, nie znajdziecie dla mnie takiej rameczki? No, mamy to, co widać. No dobra, ale będziecie o mnie pamiętać. Jasna sprawa. To buźka. Do zobaczenia. Pa. Mariusz nie reagował na kokietowanie Justyny. Żal mi go było. I zupełnie nie rozumiałam Olgi i jej zachowania. Ja że zawału dostał. Weź się lepiej za robotę, bo szef cię w końcu podsumuje, Aga. O mnie to ty się nie martw. Co tak tu węszysz? Mówiłem ci, że paka pusta. Mówi ci, że słyszałem, to słyszałem. A białe myszki gdzieś tu nie biegają? Ile wczoraj obaliliście? Jeszcze nie jest ze mną tak źle. Dobra. Odpuść sobie. Słyszałeś? Jakby się woda lała. Raczej szuranie takie. A nie mówiłem? Halo, no? Nie, no co ty? No ty chyba żartujesz. No to co mam zrobić? Ach, no dobra, zobaczę, no cześć. Co się dzieje? No daj spokój, no. Ci pracownicy tej hurtowni twierdzą, że z tego tira cały czas słychać jakieś odgłosy. No przecież byłeś tam. No byłem, no. I co? No co, paka jest pusta, nic się nie dzieje.
Ale jeszcze teraz do słyszących te odgłosy dołączył ochroniarz. Słuchaj, a skąd przyjechała ta ciężarówka? No, ten szef mówił, że podobno z Bułgarii. Z Bułgarii. To może zróbmy tak, że ja pojadę tam i razem sprawdzimy jeszcze raz wszystko, dobra? A co, Mariusz, coś podejrzewasz? Postanowiłem pojechać z Kazimierzem i sprawdzić, co się dzieje. Tir przyjechał z kierunku południowo-wschodniego, więc można się było spodziewać różnych niespodzianek. Nie wiem, ja nic nie słyszę, ale może mam coś z uszami. No właśnie, zawracanie kijem Wisły, nie? Szefie, przecież bym głowy nie zawracał. Wieszek ma rację, ja też coś słyszałem. Tak, a co konkretnie? A takie szumy, pukanie, szuranie... Sam szurnięty jesteś. Szef przecież też słyszał. Dobra. Panowie, spokojnie, spokojnie, zaraz wszystko sprawdzimy. No. Wewnętrzny wymiar jest mniejszy na oko. Będzie metr, może więcej. Policzyłem krokami. Co ty powiesz? Mariusz, to co, może być tam skrytka? Podwójna ściana. Ale ciekawe, co za nią jest. Moim zdaniem to jest skrytka i to dla żywego towaru. To co pan radzi? Możemy usunąć przekręt, ale Kaziu, ja bym wezwał policję na wszelki wypadek. No dobra. Chodźmy do biura. Ja byłem pewien, że za podwójną ścianką ktoś się ukrywa. Kazałem wezwać Kazimierzowi właściciela ciężarówki i kierowcę. A co pan robi? Mam wezwać policję? Przepraszam, nie chciałem pani przestraszyć. Ja jestem fotografem i pracuję dla agencji reklamowej. No to jak pan chce reklamować nasz Lombard, no to niech pan rozmawia z szefem. Ale ja tu jestem z pani powodu. Proszę. Z mojego? Tak. Nie wiem, czy to kiedyś pani ktoś mówił, ale jest pani bardzo fotogeniczna. Ja? No tak, tak się mówi, że obiektyw panią lubi. Ta, obiektyw. Wie pan co? Słaby ten pański podryw. Chciałbym pani zaproponować dodatkowe zajęcie. No, jak się uda, no to można na tym niezłe pieniądze zarobić. O nie, proszę pana, nie ze mną takie numery. Ale to będzie naprawdę profesjonalna sesja w renomowanym studiu. Ta. I pewnie będzie pan chciał zacząć od rozbieranych zdjęć. Nie ma mowy, proszę pana. Nie, nic z tych rzeczy. Proszę. To jest moja wizytówka, a tu są moje referencje i proszę, niech pani sprawdzi moją stronę internetową. To są wszystkie moje prace. Po co mi to? Przemyśli pani, zastanowi się. W grę wchodzą naprawdę niezłe pieniądze. To co? Do zobaczenia. Do widzenia. Gość okazał się całkiem miły, ale nie ufałam mu do końca. Gdy facet przesadza z komplementami, trzeba zachować czujność, bo gdzieś może być pułapka. Tylko uważajcie, bo jak tam ktoś jest, to żebyście mu krzywdy nie zrobili. Uważamy. Ostrożnie z tym autem. Tu są jacyś ludzie! Asylum. We want asylum. We immigrants. A nie mówiłem? Wiesiek, pewnie im się pić chce. Chodź. Co wy tu robicie? Asylum. We want asylum. We immigrants. Co? We immigrants. To imigranci chcą azylu. Germany? In Germany? Asylum in Germany? Jesteście w Polsce. You are in Poland, okay? Ja nie wiem, o co w tym chodzi. No to teraz już wiemy, dlaczego on mnie nie chciał oddać tych drugich kluczyków. Kto? No ten pana kierowca, no. To on wszystko wykombinował, tak. Wiesz, Mariusz? Tak, wiem. Jak oni wytrzymali tam tyle dni? Kurde, zacznij. Mariusz! Wieją! Panowie! Reakcja tych azylantów wszystkich nas zaskoczyła. Zerwali się jak na komendę. Czyżby przeraziło ich to, że są w Polsce? Stój! Stój! Znaczy radę? No co radę, panu tak. W tym samym czasie aspirant Marcin Dolny realizował jedną z policyjnych akcji. O wyjeździe. Szef go wezwał.
No ale co, do, nie wiem, jakiejś akcji czy co? Nie wiem, chyba nie. W delegację jakąś pojechał. I co, pojechał tak bez pożegnania? Może wróci. Ten to zawsze znawi na jakąś ciekawą akcję. A co tutaj nie jest ciekawie? No, jak na grzybach. A prawdziwki są? Jeden był, ale mocno rybaczywy. Trup? Nie bój się, już go zabrali. A co to za seksistowskie teksty? Na razie. Seksistowskie? Nie chcę, żebyś mi się tu pożygała. Dzięki, niańki nie potrzebuję. To jak nie potrzebujesz niańki, to weź się za robotę. Tam jest mnóstwo rzeczy do sprawdzenia. Czekaj. No, cześć Mariusz, co tam? No, Darka nie ma, pojechać na jakąś wycieczkę, no. Co? Nielegalni migranci u nas? No dobra, no, jadę. Nara. Co się dzieje? W jednym z lombardów mają imigrantów pod zastaw. Dobra, weź się za robotę, ja lecę. To znowu pan? Tak, przepraszam znowu za najście, ale ja nie umiem odpuszczać. No już pan mówił. Pracuję dla kilku agencji reklamowych. Mam dużo zleceń, ale wie pani, potrzebuję cały czas jakichś nowych twarzy, jakichś nowych osobowości, No niech pan już tak nie bajeruje. kiedy ja jestem śmiertelnie poważny. Ale proszę pana, ja się nie nadaję. Wręcz przeciwnie. Chciałbym zaproponować pani sesję, chociaż próbną, no niech się pani zgodzi. Tak, już lecę. Ale to będzie naprawdę profesjonalna sesja w profesjonalnym studiu. Widziała pani moje prace? Nie, proszę pana, nie widziałam. No sama jestem w pracy, nie miałam czasu. No to proszę koniecznie sprawdzić w internecie. To co? Widzimy się wieczorem? Jak wieczorem? Do zobaczenia. Co, że dziś? Propozycja faceta wydawała się nierealna. No i nieraz słyszy się o naciągaczach, którzy wywożą dziewczyny bynajmniej nie na zdjęcia. No, z drugiej strony facet wyglądał nieszkodliwie. Mariusz, muszę mieć coś na sumieniu, że uciekali, co? A boją się, nie wiedzą o co chodzi. Dział nam. No jak to, panowie? Wymęczony uchodźca dał wam dyle? Śmigał jak na dopingu, ale spokojnie, znajdziemy go. Ciężko się to będzie ukryć. No tak, bo nie zna terenu. Dobra, panowie, tymczasem zajmijcie się tym drugim. Cześć. Co tu się dzieje? Wygląda na przemyt ludzi. No dobra, a kto ich znalazł? Moi pracownicy. Mnie tutaj 2 razy już ściągali. Potwierdzili, że słyszą głosy z wewnątrz. O, stamtąd. Byli przygotowani, za przepierzeniem mieli jedzenie, wodę, nawet kibelek turystyczny. No prawie luksusy. No ale normalni uchodźcy tak nie podróżują. Czyja to ciężarówka? Moja. Ale ja o niczym nie wiedziałem. No a co z kierowcą? No nie wiem, no przecież musiał o tym wiedzieć, no. No, próbuję się do niego dodzwonić, ale nie odbiera. A jakieś są namiary na tego kierowcę? No, w biurze mam, w firmie, bo on się ostatnio przeprowadzał. No to jedziemy, bo szkoda czasu. Dobra, na razie. Na razie. No na razie, na razie. A to może ja wam herbatę zrobię, co? No bo zmarzliście na tym parkingu. Tego jeszcze nie było. No, przyjąłem zastaw z żywymi ludźmi. Ciągle jakieś problemy. Jak nie wybuch u Lolka, to jakaś afera przemytnicza. No tak, szefie, tylko że u Lolka to był przypadek losowy, a tutaj, no przemyt ludzi to jest zwykłe przestępstwo i draństwo, nie? Kazimierz, ja ci powiem, to nie był zwykły przemyt. To było zbyt dobrze zorganizowane. Tylko patrzeć, jak nas zaraz będzie przesłuchiwał jakiś wywiad. No witam. Witam. I tylko koledze, wiesz, problemów narobiłem. No jak, zapaliście tego drugiego? Szukamy. A ten kierowca? Zapadł się pod ziemię. Pewnie miał coś do ukrycia. No musiał wiedzieć, nie ma takiej opcji. No, żona mówiła, że poprzedni cały dzień i noc nie było go w domu, więc to wszystko by się sklejało w jedną całość. No i ochroniarze z firmy powiedzieli, że ktoś się w nocy kręcił po hurtowni. No to dużo pracy przed wami. No, teraz sprawę przejmą służby, a wy będziecie musieli złożyć zeznania. No, nie mówiłem? No, już się zaczyna. Proszę. Cześć, chcesz też herbatę? Hej, no poproszę. Dobra. Znowu kłopoty zwaliły nam się na głowę.
Problem z ciężarówką oznaczał zamrożenie dużej kasy, którą opłaciłem za staw. I jeszcze te przesłuchania. To zamykajcie interes i do domu. Ja już mam na dzisiaj dosyć. No, jeszcze tylko zobaczę, co tam u Lolka nowego i fajrant. No to cześć. Cześć. Czekaj, a rozmawiałeś z Lolkiem? No patrz, takie zamieszanie było dzisiaj, że nawet nie pogadaliśmy o tym. Rozmawiałem dzisiaj przez telefon, tak. A jak się czuje jego mama? Coraz lepiej. No, dzisiaj wstała z łóżka. No, ale szybko dochodzi do siebie. No, to trzymajcie się, pa. Cześć, szefie. Cześć, szef. Mariusz, Tak? a o co chodziło Oldze? Co, pokłóciliście się, czy co? Wiesz co? Nie wiem, jak to nazwać, to, co się z nią dzieje w tej chwili. Ma jakieś wahania nastrojów. Ale co to znaczy? Wiesz, raz ma depresję, za drugim razem znowu wpada w jakąś nienaturalną radość. I później rzuca się w sport, fitness, bieganie, siłownia. Albo znika na pół dnia na przykład, a później okazuje się, że była w teatrze. Wiesz, no, przeżywa śmierć rodziców. No, stara się to jakoś odreagować. No może, wiesz. Oczywiście ja jestem wszystkim winien. Nie wiem, bez sensu. Wiem, oddalamy się trochę od siebie. Najbardziej to ja się martwię o Julkę. Ja dokładnie tak samo miałam z Jackiem. Człowiek czuje się bezradny. No tak. Chciałbym ratować to, co zbudowaliśmy między sobą. Przede wszystkim ze względu na dziecko. Czy także ze względu na dziecko. Wszystko można posklejać. Potrzeba czasu. No może. Co, zamykamy? Jasne. A Mariusz? Tak? Bo mam zaproszenie w jedno miejsce, ale sama boję się pójść. Może poszedłbyś ze mną? Wiesz co, Angelika? Ja tak naprawdę to nie mam za bardzo ochoty siedzieć sam w pustym domu, więc to bardzo dobry pomysł. Zdecydowałam się odwiedzić tego fotografa. Fajnie się złożyło, bo mogliśmy kontynuować rozmowę z Mariuszem i jednocześnie czułam się bezpiecznie. Po tym ostatnim porwaniu wolałam dmuchać na zimne. A co to nocne podchody? Nie za duży jesteś na takie zabawy? To na czatach. Po skończonej sesji fotograficznej Mariusz odwiózł Angelikę przed jej dom. Oboje byli wyraźnie zadowoleni z tak spędzonego wieczoru. No i wyjaśniła się zagadka tajemniczego paparazzi. A tam, wielka mi sesja. Parę zdjęć pstryknął i tyle. No wiesz, może się trochę usztywnił, bo ja byłem. Myślisz? Nie wiem, tak mi się wydaje. No nic, ale powiedział, że umieści moje zdjęcia w bazie i nawet nie weźmie za to pieniędzy. No tak, może jeszcze miałabyś zapłacić za to. To przecież im powinno zależeć. Nie no, podobno modelki płacą za to, że mają sesję zdjęciową, a później umieszcza się zdjęcia w bazie. A skąd wiesz? No Kaśka mi mówiła. A. No ale dzięki, że ze mną pojechałeś. Czułam się bezpieczniej. Nie ma sprawy. Miałem miłe zajęcie. Jakie? Patrzenie. Nasz obserwacja to jest podstawa pracy wywiadowczej. Aha. Jacek dzwoni. Halo? Tak, no już zaraz będę. Wszystko ci opowiem. Pa.
Muszę lecieć. To dzięki jeszcze raz. Nie ma za co. Pa. Dobrze mi zrobił wieczór spędzony w towarzystwie Angeliki. Można z nią było pogadać, jak z najlepszym kumplem. O, jakaś okazja? Czy to do tej nowej karawki, którą ostatnio kupiłeś? Nie, muszę jakoś wynagrodzić Stasiowi za to całe zamieszanie. O mało na zawał nie padł w związku z tą obławą. Wiem, rozmawiałem z Marcinem. Sprytnie ich podeszli. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. No, dzień dobry, dzień dobry. Ledwo żyję. Pan siada. Ale pan żeś nas na minę wsadził, co? No przecież ja o niczym nie wiedziałem. Prosto z policji jadę. Całą noc mnie maglowali. A w firmie kontrola, jacyś panowie w garniturach, normalnie afera międzynarodowa się zrobiła. Ale ja nie o tym. Biznesu muszę przypilnować. Jakoś panu nie wychodzi. Odbiorę zastaw, jak tylko któryś z kontrahentów zapłaci. Ja się czego innego boję. No. Że jak ta sprawa się rozejdzie, to ja wiarygodność mogę stracić. Wie pan, z naszej strony nie ma się pan czego obawiać. Klienci Lombardu mają zapewnioną dyskrecję. Dziękuję. Patrzcie, panowie, żeby własny pracownik tak mnie wystawił. Dlatego on tak chciał do tych Niemiec jechać, bo miał ludzi na pacę. No tak, tak. No, współczuję panu. No ale mam nadzieję, że dotrzyma pan umowy i odbierze pan zastaw w terminie. Bez dwóch zdań. Spłacę. No to dobrze. Żal mi było tego faceta. On też się stał ofiarą ludzkiej nieuczciwości. Mam nadzieję, że szybko odzyska ciężarówkę, a ja zamrożone pieniądze z zastawu. Czego ty tam szukasz? Pamiętasz może adres tego fotografa? A po co ci? No, chciałem zobaczyć, czy wstawi twoje zdjęcia. Ty nie jesteś ciekawa? No jestem, ale Jacek mi wczoraj zrobił taką scenę zazdrości, że już nawet nie wiem, czy się cieszyć, czy nie. O, znalazłem. Zobacz. Angela, co ja słyszę? Pokaż. No, zobacz. Niezłe, co? No, to taka zabawa, szefie. No, tylko żeby ci się tam w tym modelowaniu za bardzo nie spodobało, bo ja cię nigdzie stąd nie puszczę. A ja się nigdzie nie wybieram. Zobacz, bardzo ładnie wyszło tutaj na tym. Cześć wszystkim. Cześć. Dzień dobry, dzień dobry. No jak tam ci nasi uchodźcy? Przemyt ludzi to jedno, ale co gorsza, jeden z tych uchodźców był poszukiwany jako groźny przestępca. Terrorysta? No tego nie mogę powiedzieć, no. Natomiast te dokumenty, które próbowali w nocy ukraść z tira, dużo nam powiedzą. No ale są w chwili obecnej tłumaczone z arabskiego. No ale tym już zajmują się specjalne służby. Czyli co, można powiedzieć, żeśmy się otarli o aferę szpiegowską? A gdzie jest Darek? Przeniesiony do CBŚ-u. Gdzie? Centralne Biuro Śledcze. A. No ale tak bez pożegnania? No, ponoć coś pilnego. Do mnie też tylko zadzwonił. No, ale jak widzisz, u nas w Lombardzie też ciekawych spraw nie brakuje. No wiem. Cały czas pakujecie się w jakieś kłopoty. Na co, to nasza wina? W następnym odcinku kto wygra sąsiedzką wojnę? Możecie to ściszyć? Nie każdy w bloku musi słuchać tego filmu. Mów głośniej, bo to moje nowe kino domowe jest piekielnie mocne. Bernadetta próbuje odkryć historię tajemniczego listu, który trafił do Lombardu. Ty, co ty robisz? Przecież mówiłem ci, że nie wolno ci tego czytać, tak? No, nie mogłam się powstrzymać. Wiesz, to jest takie smutne i romantyczne. Jakiś chłopak zostawił dziewczynę i potem... Benia, to jest sprawa osobista. Karol walczy o odszkodowanie za dom. Działałem zgodnie ze standardami naszej firmy. To się jeszcze okaże, bo ja tego tak nie zostawię, proszę pana. My się spotkamy w sądzie. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.